Malta w styczniu, czy warto? W tym vlogu pokażemy Wam, co udało nam się zwiedzić w ciągu 3 dni, jakie atrakcje były zamknięte i co warto sprawdzić przed wyjazdem do Blue Grotto. Podpowiemy też, gdzie dobrze zjeść i które miejscówki szczególnie polecamy. Jeśli planujecie podróż na Maltę poza sezonem, ten film na pewno Wam pomoże. Baby, gdzie jesteśmy? No w Valletcie to No dobra, ale konkretnie. rano i jemy jakieś lokalne kanapki. Będziemy próbować jakiegoś sandwicha z kurczakiem, ale nie wiem jak to robią. Dobra, słuchajcie, my już jesteśmy spakowani. Mamy wszystkie rzeczy w aucie. Dziś jest nasz ostatni dzień. Zaraz ruszamy na lotnisko. No i będziemy się powoli zbierać, ale jeszcze idziemy trochę. Stosik? Dużo kurczaczka, cebulka, wszystko to co lubię, co nie? I nic mi też szczęścia. Valletta, stolica Malty, pełna historii, urokliwych uliczek i pięknych widoków. Dziś zabieramy Was na spacer po tym niezwykłym mieście, od którego rozpoczęliśmy zwiedzanie Malty. Dzisiaj jest nasz dzień drugi. Co prawda wczoraj przyjechaliśmy, ale za dużo nie nagrywaliśmy, co nie? Dziś dopiero, słuchajcie, ale zaraz fajne ujęcie. Za mną fontanna Trytona. Nasz dzień w Valletcie rozpoczęliśmy od zwiedzania fontanny Trytona. To właśnie tutaj znajduje się główne wejście do stolicy Malty. Samochód zaparkowaliśmy na pobliskim parkingu, a link do jego lokalizacji znajdziecie w opisie tego filmu. Za cały dzień zapłaciliśmy jedynie 3 euro. Brzmi jak świetna okazja, prawda? Cóż, okazuje się jednak, że ten parking jest całkowicie darmowy. A mężczyzna, który pobrał od nas opłatę, to po prostu lokalny oszust. A takich parkingowych na Malcie jest całkiem sporo, więc uważajcie. To nasza pierwsza rada na dzisiaj. Nie dajcie się naciągnąć. Już na kanał tańsze ceny. No. Już na samym początku, jako że uwielbiamy próbować lokalnych smaków, skusiliśmy się na pastizi i mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Jedno z najbardziej popularnych maltańskich smaków. To chrupiące złociste ciastka z nadzieniem, najczęściej ricottą, groszkiem lub kurczakiem, a ceny wahają się od 50 do 80 eurocentów w zależności od nadzienia, więc to świetna opcja na tanią, ale pyszną przekąskę. Pastizi można znaleźć praktycznie na każdym rogu Malty, więc jeśli będziecie tu na wakacjach, koniecznie spróbujcie. Ricotta, pizzali czy chicken patty? No właśnie, no takie. Paulina, pokaż tyłek. Brudny? Brudny? Masz gówno. Nie. Gdzie? Tak chodziłam? No najwyraźniej tak. Pewnie się usiadłaś w to, bo pewnie jak siadałaś w tej fontannie, to też nie zobaczyłaś co, tylko na stronę. To weź mi wytrzyj. Miałam lokację włączoną, zgrałem mi internet, dobra. Próbujemy. No. Właśnie kupiliśmy lokalne przysmaki pizzilini. Nie wiem jak się wymawia. Za takie 3 różne zapłaciliśmy euro 50. No to będziemy teraz próbować. Co tu mamy? Mamy chicken, mamy ricotta i mamy coś, co nie wiemy co jest. Ale próbujemy. Woda pusta. Na razie same ciasto, nie czuję farszu. To chyba chicken. Masz teraz? Chyba chicken.
Dobra. Mega tłusta. Mam tu sama właśnie ciasto. No, Chcę jeszcze dać taką. Mimo, że był styczeń, tylko pierwszego dnia naszego pobytu przywitała nas ulewa, co mogliście zobaczyć w samym intro naszego filmu. Później cieszyliśmy się słońcem i temperaturami od 17 do 20 stopni, czyli idealnymi na zwiedzanie. Jeśli zastanawiacie się nad pytaniem z tytułu tego filmu, czy warto przyjechać w styczniu na Maltę, to zdecydowanie odpowiemy wam tak. Jednak w późniejszej części tego filmu wspomnimy o kilku ważnych rzeczach, które warto wiedzieć przed wyjazdem, więc zostańcie z nami. Te chyba, co nie? Mi się wydaje. Najzwyklejsze, czy nie? No, te pierwsze to jest spoko. No, od razu lepiej. Użyć to. Tu? No. Od razu inaczej w okularach. Dzisiaj mamy idealną, nie? Pogodę na zwiedzanko, baby. No, lubię takie właśnie. Delikatne słoneczko, nie za ciepło. Nie wieje, nie Piękna gorąco, nie pogoda, zimno. naprawdę. Po zobaczeniu fontanny Trytona i krótkim przystanku na Pastizi, kontynuowaliśmy zwiedzanie Valetty wzdłuż głównej ulicy Republic Street, pełnej sklepików, kawiarni i zabytków. Po drodze zatrzymaliśmy się na deser w Caffè Capitolino. Przechodząc 450 metrów zdążyliśmy spalić naprawdę dużo kalorii, więc trzeba było się po prostu doładować. Morele i orzechy, może być dobre. Thank you. W formie pistacchio a cioccolato bianco. Yes. Spaniola kozak. Caffè Capitolino to naprawdę świetne miejsce, gdzie możecie spróbować lokalnych maltańskich lodów. A jeśli macie ochotę na coś więcej, w menu znajdziecie także drinki, przekąski, desery, a nawet pełne śniadania. Ceny są przystępne, a my zdecydowanie polecamy to miejsce. Jak możecie zauważyć, Valletta wygląda naprawdę pięknie. To właśnie dlatego zaczęliśmy zwiedzanie Malty od jej stolicy. Po skosztowaniu lodów skręciliśmy z Republic Street, żeby odwiedzić Bazylikę Matki Bożej z Góry Karmel. Jej ogromna kopuła to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Valletty. Widać ją praktycznie z każdego miejsca w mieście. W środku jest skromnie, ale wyjątkowo klimatycznie. To ważne miejsce dla Maltańczyków, bo Matka Boża z Góry Karmel jest jedną z patronek wyspy. Po krótkiej wizycie w bazylice zeszliśmy w dół, żeby podziwiać piękne widoki na Slemę. A widoki są tu naprawdę niesamowite. Błękitne morze, luksusowe jachty i panorama nowoczesnej części Malty. Jest to idealne miejsce na chwilę odpoczynku i kilka dobrych zdjęć. Dobra, słuchajcie. Mam tylko już 20% baterii, ale jest pięknie. Kończymy dzisiaj, tak. Musimy naładować nasz sprzęt. No właśnie, i tutaj pojawia się czas na kolejną ważną radę. Jeśli ruszacie w podróż, a szczególnie jeśli lubicie nagrywać swoje wakacyjne wspomnienia tak jak ja, nie zapomnijcie o powerbanku i kablu do telefonu. Serio, to może uratować wasz dzień. No ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Wracamy do miasta, robię szybki deal z lokalnym sprzedawcą i kupuję powerbank. A czas na ładowanie telefonu wykorzystujemy w najlepszy możliwy sposób, próbując lokalnego piwka i kosztując kolejnych maltańskich przysmaków. No bo jak tu już jesteśmy, to trzeba korzystać.
baby. Gdzie jesteśmy? No w Valecie to chociaż. No dobra, ale konkretnie. Rano i jemy jakieś lokalne kanapki. Będziemy próbować jakiegoś sandwicha z kurczakiem, ale nie wiem jak to rozebrać. Dosyć przyjemnie, dosyć ciekawie, co nie? Próbuj, daj znać. Dobra. Okej czy nie? Dobra. Po kilku piwkach ruszamy dalej do zwiedzania. Kolejny punkt to Fort Elmo, zabytkowa twierdza z XVI wieku, która odegrała ważną rolę w historii Malty, zwłaszcza podczas czasów wojennych. Bilet wstępu to 10 euro za osobę. Co do naszych wrażeń, osobiście nas nie urzekło. Choć były tam piękne widoki i sporo informacji o historii Malty i jej wojennej przeszłości, to... No cóż, bardziej podobało nam się w Saluting Battery, do którego za chwileczkę przejdziemy. 20 euro, które wydaliśmy na bilety do Fortu Elmo, wolelibyśmy raczej wykorzystać w inny sposób, ale decyzję pozostawiamy oczywiście dla Was. No i tak przy okazji, jeśli spodobały Wam się nasze porady i ten filmik, nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. Okej, to teraz kolejna bardzo ważna informacja. Jeśli wybieracie się na Maltę w styczniu, warto wiedzieć, że woda w morzu może być znacznie bardziej wzburzona niż latem. W związku z tym łódki, które zwykle kursują z Valety do Trójmiasta, może zdarzyć się, że po prostu nie będą pływały z powodu zbyt silnych fal. Dodatkowo podczas naszej wizyty Fort Ricasoli był zamknięty, dlatego musieliśmy pominąć go z naszej mapki zwiedzania. Irytuje cię już? Po krótkiej sesji zdjęciowej w pięknych uliczkach Valetty ruszamy dalej. Tym razem w kierunku dolnych i górnych ogrodów Baraka. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Malcie, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki na port i Trójmiasto. Dolne ogrody Baraka zostały założone w XVII wieku i były kiedyś wykorzystywane przez rycerzy maltańskich jako miejsce relaksu. Górne ogrody Baraka natomiast są starsze i były pierwotnie częścią fortu, z którego można podziwiać piękną panoramę miasta. To właśnie tutaj odbywają się słynne salwy armatnie, które wystrzeliwane są codziennie w samo południe oraz o godzinie 16. Wejście na teren Saluting Battery to koszt tylko 3 euro, ale uwierzcie nam, że warto. Dowiecie się tam sporo na temat procesu odpalania armat i jak wyglądało to w przeszłości. Sam pokaz wystrzałów możecie obserwować za darmo z balkonu, który jest tuż nad Saluting Battery, ale warto tutaj wspomnieć, że miejsce to prowadzone jest przez samych wolontariuszy, dlatego warto wesprzeć ich finansowo, by ta tradycja była jak najdłużej kontynuowana. That's what we call the percussion cap. Percussion cap contains chemicals such as mercury. Oh wait, no, it's a heavy metal. I'm not a scientist, I deal with explosives. Number 1 gun, ready? Ready, sir. Evening gun, fire! Po obejrzeniu pokazu ruszamy już w stronę parkingu, łapiąc ostatnie chwile pięknych widoków Valetty. To miasto naprawdę zachwyca. Od imponujących bastionów po urokliwe, wąskie uliczki. Każdy zakątek ma tutaj swoją historię, a spacerując aż trudno oderwać wzrok od tych niesamowitych krajobrazów. Valletta urzekła nas tak bardzo, że aż trudno było ją opuszczać, ale nadszedł czas, by ruszyć dalej. Stamtąd kierujemy się prosto do Maarsaschlok. To nasz kolejny punkt na mapie zwiedzania. Maarsaschlok, słynna rybacka wioska z kolorowymi łodziami i targiem, który odbywa się tutaj w każdą niedzielę.
Można na nim kupić świeże ryby, owoce morza, lokalne sery, miód, przyprawy i rękodzieła. Niestety w styczniu nie wyglądało to tak malowniczo jak na pocztówkach. Brak słońca i pustki sprawiły, że nie zatrzymaliśmy się tutaj na długo. Po krótkim spacerze ruszyliśmy do St. Peter's Pool, gdzie czekał na nas przepiękny zachód słońca. Po drodze minęliśmy Delimar Power Station, czyli największą elektrownię na Malcie, która dostarcza energię dla całej wyspy. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do hotelu, czekając na kolejny dzień i kolejne przygody. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie coś po sobie, komentarz, suba lub łapkę w górę. A już w kolejnym vlogu zabierzemy Was do magicznej wioski Papeya, na złote plaże Golden Bay, malownicze szlaki trekkingowe, do urokliwej Mdiny oraz monumentalnej rotundy. Dzięki, że byliście z nami, mamy nadzieję, że nasze porady i wrażenia z Malty były pomocne. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku.